Jest takie popołudnie w życiu każdego z nas, w którym mama po raz ostatni wzięła nas na ręce. W którym po raz ostatni weszliśmy na drzewo, w którym po raz ostatni powiedzieliśmy szkolnym znajomym do zobaczenia. I nikt z nas tego dnia nie pamięta. Ostatnie razy nie zapowiadają się. Pod koniec czerwca znalazłem się u stóp alpejskiego masywu, którego nazwę nauczę się wymawiać najwcześniej w połowie drogi. 190 km, kilkanaście przełęczy i jeden przeciwnik, którego nie dało się zostawić w domu. Cóż to była za podróż? Wstałem po 3:00, jest po 19:00 i dopiero dotarłem na miejsce. Ale dotarłem. I to mniej więcej w taki sposób rozpoczyna się moja wielka przygoda we francuskich Alpach. Będę pokonywał liczący blisko 190 km szlak dookoła masywu Écrin. Być może będę masakrował wszystkie te francuskie nazwy, bo jestem we francuskich Alpach. Startuję jutro rano, a dzisiaj myślę już tylko o tym, żeby wziąć prysznic, zrobić jakiś lekki przepak i jutro wreszcie ruszyć w góry, czyli w miejsce, w którym czuję się najlepiej. Park Narodowy Écrin powstał ponad 50 lat temu i zajmuje powierzchnię 5 razy większą niż polskie Tatry. To tutaj znajduje się najbardziej wysunięty na zachód i jednocześnie na południe alpejski czterotysięcznik. Sam szlak wokół masywu, zwany GR54, nie jest może tak popularny jak inne szlaki trekkingowe Alp, ale to miała być jego zaleta. Zwłaszcza, że pętla ta uchodzi za jedną z bardziej wymagających tras wielodniowych we francuskiej części tego łańcucha górskiego. Dzień dobry, właśnie wstaje dzień, no i jest pięknie. W taki sposób zaczynam pierwsze kilometry tego całego szlaku. A w dodatku pierwsze podejścia, ale też pierwsze pytania z tym ciężkim plecakiem. Czy na pewno było mi to potrzebne do szczęścia? Taki samotny, wielodniowy trekking miałem na liście rzeczy, które zrobię kiedyś. Kiedy będzie czas, forma i odpowiedni moment. Ale kiedyś to niebezpieczne słowo, bo gdy zobaczyłem w lustrze pierwsze siwe włosy, zorientowałem się, że trwa to zdecydowanie zbyt długo. W czasie tych pierwszych kroków nie docierało do mnie jeszcze, że kiedyś właśnie przyszło. Wow, rzeczywiście jestem już praktycznie ponad lasem i zrobiło się pięknie, tak alpejsko. Kto by pomyślał? Ten pierwszy dzień, może dwa, traktuję tak raczej rozpoznawczo. Wszystko wokół mnie było nowe, tak jak czekające na mnie kilkanaście przełęczy. Każdego dnia miałem średnio pokonać prawie 1400 metrów w pionie. To prawie jak na nasze rysy. Dzienny odpowiednik 7 albo 8 tysięcy schodów. I tak przez wiele dni. Szybko się okazało, że to nie przewyższenia będą problemem. To jest Col de l'Echauda. Być może. Bo czuję się trochę tak pewnie jak osoby z zagranicy, które odwiedzają nasze morskie oko i patrzą na Mięguszowiecki Szczyt Wielki. Nie do wymówienia. Pierwsza z kilkunastu przełęczy na trasie mojego przejścia. Chyba jest ich tu 14. No i piękna pogoda, piękne widoki. Ale gorąco. Jest po 10:00 i rzeczywiście już piekarnik. Starałem się wyjść wcześniej i to będzie motyw stały tego wypadu, żeby tych najwyższych temperatur nieco unikać. A tutaj
powiem wam, że muszę trochę bardziej pilnować szlaku. Nie ma oznaczeń tak gęsto jak u nas w Polsce, że co drugie drzewo jest wymaziane farbą. Tutaj trzeba trochę być czujniejszym, bo można na tych różnych ścieżkach, które tam się wiją, stracić kupę czasu. A swoją drogą, to właśnie tam do doliny odbija moja ścieżka. Francję nawiedziły tego lata fale upałów, których siła zaskoczyła wszystkich. W czasie kilku dni życie straciło z tego powodu blisko 3000 osób. W takich warunkach wędrówka składa się z prostych rytuałów. Liczyć zaczyna się tylko to, ile wody zostało w butelce i jak daleko jest do następnego strumienia. Jest tutaj tak ładnie, że najchętniej po prostu bym się tutaj gdzieś rozłożył i poleżał sobie, ale potwornie grzeje, więc muszę znaleźć cień. Tak jak i świstaki, które przede mną uciekały. Ten pierwszy dzień obfituje w niespodzianki. Zresztą sami zobaczcie. Nie wiem, co tu lepszego mogłoby mnie jeszcze spotkać, ale to dopiero pierwszy dzień. Nie jest dobrze. Jak słyszycie, cały czas grzmi. Jeżeli jesteście ciekawi, czy udało mi się uciec przed burzą, to tak, bo jestem już w dolinie, więc to zawsze trochę bezpieczniej, ale jeżeli zastanawiacie się, czy udało mi się uciec przed deszczem i gradem, absolutnie nie. Zlało mnie konkretnie, ale na to można się względnie przygotować. Przynajmniej spodnie i buty mam czyste, umyte dokładnie. Skoro już jestem w tej Francji, to nie odmówiłem sobie bagietki. W ogóle zrobiłem zakupy konkretne. Nie wiem, jak się z tym ruszę wszystkim. Na dzisiaj wieczór, na jutro, na pojutrze i na pół kolejnego dnia. Czyli jak widzicie, zaczyna się robić ciekawie, bo to w tych kolejnych dniach opuszczam już, można powiedzieć, taką większą cywilizację. Będą jakieś schroniska po drodze, ale rzeczywiście powinno zrobić się tak bardziej przygodowo. Pierwszy dzień, pierwsza burza, pierwsze nowe widoki. Pierwszy biwak, pierwszy siniak, czy pierwsza niezdarna próba umycia się w lodowatej rzece. Pierwsze razy mają nad ostatnimi tę przewagę, że uprzejmie się zapowiadają. Na każdy można się z góry przygotować. Zwłaszcza jak się siedzi na kamieniu i przez długie minuty zastanawia, jaką temperaturę ma woda. No, miło być już w namiocie. Znowu się rozpadało, więc musiałem go tak na szybko rozbijać. Ale jestem w środku, można odpocząć. Mam tutaj straszny bałagan, związany przede wszystkim z tym jedzeniem. Muszę to jakoś posortować przed kolejnymi 2 dniami, bo trudno mi się czegokolwiek doszukać. No, ale ogólnie wrażenia bardzo pozytywne. Co prawda boli mnie trochę kostka, bo spadł mi jakiś luźny kamień, no ale to nic takiego. Nie mogę się doczekać już trochę tego drugiego dnia, bo ten pierwszy to był taki trochę zapoznawczy, wiadomo. Wszystko nowe, nowe widoki, nowe oznaczenia szlaków, nowe burze, więc trzeba było się z tym oswoić, ale jutro powinno być jeszcze ciekawiej. Nie wyspałem się, tyle wam powiem. Wielodniowy trekking ma swój prosty rytm. Pobudka rano, szybkie zjedzenie czegokolwiek, no i pakowanie domu. Jak ślimak trochę, albo żółw. Idę obładowany jak koń. Koń, by się uśmiał z tego porównania. Ach, ten niewyspany umysł. Ślimak, albo żółw. Bo dom na plecach i tempo na podejściach podobne. I mimo, że te skromne ułamki metra kwadratowego nie przypominają pałacu, to
bo nie zawsze łatwo jest o świcie wystawić nos za drzwi. Przygoda jednak, a także uroki poranka i trwający godzinę chłód wzywały. Zaczynam powoli łapać od wczoraj już tutejsze oznakowania. Po pierwsze są nieco rzadziej, więc trzeba się do tego przyzwyczaić. Na polskich szlakach czasami na co trzecim drzewie jest oznaczenie. Tu trzeba zaufać sobie. Czasami i kilkaset metrów można iść bez zobaczenia znaku. A po drugie, czasami są dwa paseczki, gdy idzie się prosto, a niekiedy poniżej jest taki dodatkowy trzeci, określający zmianę kierunku. I to w zasadzie tyle. A, jeszcze są te X-y takie w kolorze biało-czerwonym, które podpowiadają, żeby tutaj nie iść. Przynajmniej tak mi się wydaje, że tak to działa. Działały też moje nogi, nawet pod górkę, mimo że plecak wyładowany jedzeniem nie chciał się domknąć. Obładowany byłem jak koń. Zapasy były jednak kluczowe, bo oto żegnałem się na dłuższą chwilę z cywilizacją. Patrzcie jak sielsko. Pierwsze podejście dzisiaj zrobione. Teraz czeka mnie taki łagodny spacer w kierunku doliny. Ta pętla wokół masywu, którą będę przemierzał, ma kilka wariantów. Można sobie wybrać takie skróty, albo wręcz przeciwnie, wydłużyć sobie w zależności od tego, na co się ma ochotę, ale też w zależności od tego, jakie są warunki. No i pod koniec czerwca na jednej z takich wysokich przełęczy jest jeszcze sporo śniegu. W dodatku podejście jest bardzo strome, więc zrezygnowałem, nie zabierałem zimowego sprzętu, bo już pewnie w ogóle bym się nie oderwał od gruntu. Ale wydaje mi się, że nic nie tracę, bo ten wariant, którym ja będę przemierzał w różnego rodzaju opracowaniach, też jest zaznaczony jako taki bardzo widokowy. Mówiłem wcześniej, że jestem obładowany jak koń. Nie była to prawda, ale wreszcie zrobiłem przepak, no i teraz mogę ruszać ku przygodzie. Ale mają dobrze, co? I to bez plecaków. Idę zanim się zdenerwują. A tak wygląda moja dolina. To właśnie tam teraz zmierzam. No i zapowiada się bardzo ciekawie. O, jak tutaj miło, bo te zakosy nie chciały się kończyć, a tam przygrzewało niesamowicie. No ale na szczęście sięgnąłem dna doliny. I tutaj nad rzeką jest zdecydowanie bardziej rzeźko, zwłaszcza, że idę takim tunelem zielonym. No i jestem fanem każdego przejawu cienia na dzisiejszym odcinku. Z drugiej strony jestem też fanem widoków, które za chwilę się zaczną. Tak więc jak żyć? Jak to pogodzić? Jedyne, o czym teraz marzę, to zimna woda. Nie uwierzycie, jaki jest upał po prostu. Nie uwierzycie, choćbym wam to powtórzył jeszcze i 100 razy. Nie dacie wiary, jeśli wam powiem, że najgorsze było dopiero przede mną. Nie pamiętam, kiedy ostatnio pogoda dawała mi się tak we znaki. Tego dnia poczułem podobieństwo z mitologicznym Achillesem. Cały wspaniały, poza piętą. Z tą różnicą, że tego dnia byłem wyłącznie piętą. Musiałem znaleźć rozwiązanie, bo do tej pory jedyne, co skutecznie odwracało moją uwagę od walki z gorącem, to piękno otoczenia. Ale matka natura zaczęła mnie pozbawiać i tych resztek wiary. To jest jeden z nielicznych przypadków, kiedy mógłbym poświęcić część tych widoków dla odrobiny cienia. No naprawdę strasznie wysysa życie ten upał. Myślałem, że to będzie taka, wiecie, walka ze sobą. Żeby sprawdzić, czy nogi wytrzymają na podejściach, czy z kondycją będzie ok.
Ale nic z tych rzeczy nie ma znaczenia przy tych temperaturach. Wczoraj wypiłem jakieś 6 litrów wody. Dzisiaj zapowiada się powtórka. Mam na szczęście elektrolity, żeby się całkiem nie wypłukać. Ale no, jest ciężko. Ile bym dał za kawałek cienia? Mam wrażenie, że grzmi. No ale staram się tutaj trzymać tempo, bo mniej więcej za godzinę powinienem być w takim schronie. Mam nadzieję, że to mi się nie przewidziało na mapie i rzeczywiście ten budynek tam jest. Budynek istniał nie tylko na mapie. Co więcej, nie był jedyny w okolicy. Pierwszy wyglądał na porzucony szałas pasterski, a drugi miał dostępną niewielką, ale zadaszoną część. Wystarczy, żeby przeczekać to, co nadchodziło. No i tak sobie tutaj koczuję, na co nie narzekam, bo sami tylko patrzcie. Ale zasady obowiązujące w czasie tego przejścia są takie, że można rozbić się po godzinie 19, a później kolejnego dnia przed 9 trzeba się zabrać i ruszyć w drogę. No i jest chwilę po 17, a tam robi się tak dosyć mocno burzowo. Nie chciałem iść wyżej, w stronę Przełęczy, skoro tu mogłem przeczekać najgorsze. Nie mogłem tu jednak też tkwić w nieskończoność. Nie wygląda to dobrze, ale jakąś decyzję trzeba było podjąć. Gdzieś w końcu musiałem spać. Poszedłem w górę doliny Fournel, być może, gdzie przy okazji pobiłem życiowy rekord w tempie rozbijania namiotu. W ostatniej chwili, dosłownie, pora to pozamykać. Pierwsza myśl, która mnie naszła już w czasie tych 2 dni. Ten namiot jest za mały. On jest fajny, jak jest ładna pogoda, ale jak trzeba się na szybko rozwijać i później wrzucić sobie plecak i posortować rzeczy tutaj już na miejscu, no to jest ciasno. Ale hej, udało się, jestem suchy i na razie nie leję jakoś mocno, więc wszystko ok. No i tak to jest, taki dylemat trochę, taki trójkąt słynny, że można mieć tanio, albo lekko, albo z dużą przestrzenią i można wybrać tylko 2. Przebitki z obozowego życia. Normalnie bym sobie coś ugotował, ale jak wychodzę ze sklepu, to popełniam zawsze ten sam błąd, czyli jem oczami. Wydaje mi się, ile ja bym to nie zjadł i noszę tutaj po prostu kilogramy. Jak sobie to w głowie przeliczyłem później na kilokalorie, to mógłbym chodzić pewnie 5 dni na tym. Ale mówię to tylko po to, że odwiedziłem taki sklepik miejscowy i zapytałem pana, moją łamaną angielszczyzną, żeby mi polecił jakiś ser, który mogę zabrać w górę i który wytrzyma przynajmniej dzień albo 2. No i mi polecił i jest bardzo dobry. Ale że mam jeszcze bagietkę, to na pewno wiecie, co to oznacza. Dzień dobry, poranek dopisał. Zapowiada się pogodny dzień, a w związku z tym pewnie i upalny. A dzisiaj czeka mnie taki dosyć wymagający odcinek. Podejść mam mniej więcej tyle co na rysy i jeszcze kawałek. No ale kiedy wokół jest tak ładnie, to co mi w zasadzie pozostało do roboty?
Trochę trudno mi się jeszcze przyzwyczaić, że tak po prostu wstaję, budzę się i jestem w Alpach, gdzieś tam na 2000 metrów, nawet powyżej i wokół takie widoki. Ale nie to jest najciekawsze. Ani nie widoki, ani nie kwiaty, które tak kwitną o tej porze, a one tak śmiesznie się nawołują, jak tylko zbliżę się gdzieś, ostrzegają się, że oto idzie jakiś intruz. Ale gdzie ja tam intruz? Tylko parę ujęć chcę zrobić. No, a teraz 400 metrów na przełęcz. Pierwsza z 3, które dzisiaj mnie czekają. Więc jak będzie taki upał jak wczoraj, nie będzie łatwo. Ale do góry. No tak, bo gdzie indziej. W górach nie ma tak naprawdę wielu możliwości. Można iść chwilę po równym. Czasami się schodzi, ale kiedy chce się coś zobaczyć, to nie ma zmiłuj. Trzeba iść do góry. 1300 metrów podejścia. Także ogrom. Wszystkie zakosy i zegzaki będą mi się śniły po nocach. A im więcej chce się zobaczyć, tym wyżej. Na GR54 podejścia szybko stały się osią całej wędrówki. A ja dzieliłem dzień na to, co przed podejściem i to, co po nim. Tutejsze podejścia jednak atakowały zupełnie bez zapowiedzi. Żadnego miarowego zdobywania wysokości. Powoli jednak i na te wyzwania znajdowałem odpowiedzi. To chyba moja przełęcz. La Cavelle. Być może. Nie wygląda zbyt zapraszająco. Zwłaszcza ten skalny próg. Taki zastanawiający. Jestem ciekaw, którędy ten szlak prowadzi. To jest ciekawe, bo jak się ogląda takie miejsca od dołu, to czasami ma się wrażenie, że nie da się tam wejść. Ale trochę uporu. No i jak widać, jestem już znacznie wyżej. So give it up now for the losers. Give it up now for me. Jeżeli się nie mylę, to jest to najwyższa przełęcz, jaką będę mijał w czasie całego tego mojego marszu. 2700 metrów, nieco ponad. Tak więc wyżej niż całe nasze Tatry. No i patrzcie, jakie widoki. A w dodatku pojawił się taki rześki wiatr. Nie wiem na jak długo, ale dobre i to. Wyżej w czasie tego marszu już nie wejdę. I można by pomyśleć, że w takim razie najtrudniejsze za mną. Ta, koń by się uśmiał. Wkroczyłem już jednak na dobre w samo serce Parku Narodowego. A szlak miał mi pokazać miejsca, które do tej pory mogłem oglądać jedynie na zdjęciach. Kolejne przełęcze czekały. Niby dolinę już widać, ale jest rzeczywiście bardzo daleko. Teraz kilometr w dół, moje kolana na pewno mi podziękują, a potem prawie kilometr do góry. Czas mijał spokojnie, a całą tę przestrzeń miałem praktycznie dla siebie. Nieliczne małe schroniska stanowiły oazę cienia na tym rozgrzanym pustkowiu. Przy większości z nich można też rozbijać namioty, jeśli ktoś w taki sposób zechce zaplanować wędrówkę. Ale ja tego dnia dopiero się rozkręcałem, bo wiedziałem już, co przeciwstawić matce naturze. Są dwie rzeczy, które trudno było mi sobie wyobrazić przed wyjazdem, że tutaj może być tak pięknie i że tutaj może być tak upalnie. Jest takie słynne zdanie naszych himalaistów, luźno parafrazując, brzmi jakoś tak, że gdyby to nie był Everest, to pewnie byśmy nie weszli. Gdyby to nie był ten szlak, to pewnie bym tutaj nie poszedł. I powiem wam, że tak jak upał jest chyba moją piętą achillesową, tak myślę, że upór będzie skutecznie stawiał jej czoła. Czy 3,5 godziny marszu pod górę na kolejną przełęcz to długo? I to jest ciekawe pytanie, bo z perspektywy szlaku powiedziałbym, że nie.
czasie wędrówki te wszystkie godziny zaczynają się zlewać w jedną rzeczywistość. Ale nie z powodu udaru słonecznego. Spokojnie. Chyba. Nie jestem pewien do dzisiaj. Po prostu jakie ma znaczenie, czy zostało mi 2 godziny podejścia do przełęczy, której nazwy nie potrafię wymienić, czy zejścia do doliny o równie skomplikowanej nazwie. Stawia się miarowo kroki, ogląda widoki, próbuje się nie złamać zęba na suchej bagietce. Ale przede wszystkim idzie się nie kiedyś, a tu i teraz. Jak mawiał klasyk, jeszcze nie było takiego podejścia, którego by upór nie zmęczył. I rzeczywiście upór górą, a w dodatku zrobiło się chłodniej, chmury wyszły, zasłoniły trochę słońce, co oznacza pewnie popołudniową burzę. Ale te najtrudniejsze podejścia mam już za sobą. O, jak pięknie. Patrzcie tylko. A tam, z tego co widzę, widać wyraźną ścieżkę na kolejną przełęcz. Też do góry, ale już nie tak jak tutaj. Na papierze to całe chodzenie po górach jest banalnie proste. Teraz w dół, a potem znowu do góry. Łatwizna. A i dylematy jakieś takie lżejszego kalibru niż w codziennym życiu. Wow. Nie wiem, która piękniejsza to przełęcz. I czeka mnie jeszcze jedna, czyli będzie 4 łącznie dzisiaj. I niestety widzę zakosy, które na nią prowadzą. Ale hej, już bliżej niż dalej. Jedyne co mnie martwi to chmury. No ale jest 15, więc już taka pora właśnie burzowa. Może się uda. Ten to miał ładny apartament, prawie większy niż mój namiot. Ale nie o tym teraz mowa. Patrzcie tam, jakie piękne miejsce. Idę zobaczyć. Nawet nie uwierzycie, ile przyjemności może mieć człowiek za 3 euro i w czasie 4 minut. Tyle kosztował prysznic i tyle trwał w tamtym schronisku, więc jestem odświeżony. Gdybyście się zastanawiali, to mam 2 takie same koszulki. Swoją drogą możecie kupić sobie w sklepie, link w opisie. Jeszcze tylko wrzucić potem spodnie do rzeki i można powiedzieć, że jestem względnie czysty. Zaskakujące, co może zrobić trochę wody i parę chmur na niebie. Przy mijanych schroniskach można rozbić nie tylko namiot, ale też podładować w środku telefon. Czy przypomnieć sobie, jak to jest pachnieć czymś innym niż przygodą. Pewnie zostałbym tu na noc, gdyby zapowiadał się jakiś ładny zachód. Ale prognozy były słabe. Za to ja byłem mocny. Jak nigdy. Szło mi się tego dnia świetnie. Jakbym nic innego nie robił całe życie, tylko chodził. I postanowiłem wykorzystać przypływ energii, by pójść, sam nie wiedziałem gdzie. Ku przygodzie. No i ją znalazłem. Chociaż niechętnie. Nie jest dobrze jeszcze na sam koniec dnia, bo widzę stado owiec, które przecina mi drogę. Tam gdzie owce, tam i psy pasterskie. No i nie za bardzo mam jak to stado obejść. Nie chcę, żeby mnie potraktował jako agresora, bo byłoby nieciekawie. Zobaczmy. Wydaje mi się, że schodzą w dolinę, więc póki co po prostu poczekam chwilę. Może nie trzeba będzie czekać do samej nocy. Główne zasady ostrożności mówią, by nie wchodzić w środek stada i starać się je obejść. Tu było to trudne, jednak ratunek przyszedł niespodziewanie. Na nieodległym zboczu stali pasterze. Panowie na górze pokazali, żeby iść, ale on chyba jest innego zdania. Więc tak idę po parę kroków. Jestem pomiędzy 2 stadami. Jeszcze tak
takie emocje na koniec dnia. Ogólnie czytałem o tych różnych zasadach zachowania, czyli poczekać aż pies podejdzie, żeby cię obwąchał, nie wchodzić w sam środek stada i tak dalej. Ale jednak jest to trudne w praktyce, zwłaszcza kiedy stoją na ścieżce. Idę szukać spania. W czasie tych pierwszych 3 dni pokonałem niecałe 75 km i prawie 4200 metrów w pionie. Odpowiednik jakichś 21, może 22 tysięcy schodów. Chociaż kto wie, ile ich było, doliczając wszystkie skoki do ładnych punktów widokowych. Przygoda dopiero się rozkręcała. Cóż to był za dzień? Ponad 13 godzin na nogach. No i obfitował w widoki, a z tego co patrzyłem też i podejścia i zejścia. Jeśli chodzi o zejścia, ponad 2500 metrów w pionie. Dużo. No ale rozbijałem się gdzieś na szybko po środku niczego w zasadzie, byle tylko się wyspać. Co może być trudne, bo jest tutaj krzywo i nierówno. Ale i przygoda. Dzień dobry. Zapowiada się kolejny piękny dzień. Wnioskuję po nocy, bo było jakieś 20 stopni. I to na wysokości takiej jak nasze Beskidy, jakaś Barania, Wczyczne, Turbacz, tego typu sprawy. Więc no naprawdę komfortowo. Co mnie trochę przeraża pod kątem późniejszych godzin, ale nie ma co uprzedzać faktów, zwłaszcza, że jest bardzo ładnie. Pierwsza część dzisiejszego odcinka zapowiada się raczej spokojnie, bo jak widzicie, to po prostu taki marsz wzdłuż doliny, więc sunie się sprawnie, ale później będą czekały mnie solidne podejścia. Zanim to jednak nastąpi, największa atrakcja dnia – sklep. Tak, po kilku dniach marszu życiowe priorytety się zmieniają, a zwykłe, robione zazwyczaj mimochodem zakupy urastają do rangi wydarzenia. W końcu jest szansa kupić coś świeżego, co w tych temperaturach normalnie nie przetrwałoby zbyt długo. Wszystko jest zresztą proste. A jak nie jest, to i tak da się znaleźć rozwiązanie. Cieszy rotacja ubrań, kiedy te czyste, przeznaczone do spania, zakłada się na siebie, by te spocone, no nie powiem, że wyprać, ale chociaż odświeżyć. Cieszy wizyta w schronisku, zwłaszcza gdy da się w nim coś zamówić. Cieszy krótka chwila w cieniu i zimna woda wprost z topiącego się wyżej śniegu. A jak się do niej wrzuci jeszcze jakieś smakowe elektrolity, to w ogóle człowiek cały w zachwycie. Nic mi tak nie smakuje w czasie tego upału jak owoce. Siedziałem pod tym sklepem i jadłem. Jadłbym jeszcze, ale się już nie zmieściło. No i dokonałem też odkrycia. To nie jest jakieś wielkie odkrycie. Myślę, że każdy dorosły, zdrowo myślący człowiek szybko by do niego dotarł. Ale odkryłem, że jak niosę bagietkę w tej bocznej kieszeni, to ona na tym słońcu i upale zaskakująco szybko robi się twarda. Nobla za to nie dostanę. Ale co, jeśli wszechświat w taki sposób starał mi się pokazać, że w życiu rzeczywiście niepotrzebnie tyle rzeczy odkłada się na kiedyś. Dlatego tym razem postanowiłem zjeść ją na świeżo. A czeka mnie jeszcze kilka płaskich kilometrów, to akurat. Zbieram siły przy źródełku. Dopadła mnie straszna niemoc, ale chyba też mentalna, bo szło się tak miło doliną widokową, nad rzeką, a teraz jak popatrzę, ile mnie czeka do podejścia, ponad kilometr, znowu w tym upale, to potrzebuję chwili przy tym źródełku. No ale ruszam. Idę zobaczyć widoki, których jeszcze nigdy wcześniej nie widziałem.
Niech żyje las. Co prawda taki szczątkowy, ale nie wiecie, jak miły jest ten cień. O, rzeczywiście. Nawet wiatr zaczął wiać. Mógłbym tu już zostać, ale nie za bardzo mógłbym tutaj coś podziałać z namiotem. Poza tym jest dopiero południe, a jeszcze kawałek. Ładne widoki, ale te wczorajsze były ładniejsze. Robię się wybredny. Jakbym tutaj prosto po przylocie przyszedł, to bym był cały w skowronkach. A dzisiaj już marudzenie. Nie, naprawdę bardzo ładnie. Ale jakby było jeszcze takie rozkoszne 16 stopni. O. Niechby było nawet 25. Podejście w kierunku kolejnej przełęczy nie miało jednak nic wspólnego z koncertem życzeń. Trwająca niemal 4 godziny charówka. Przy kolejnym schronisku postanowiłem zrobić długą przerwę, bo miałem wrażenie, że skumulowała się we mnie temperatura z wszystkich poprzednich dni. Zresztą w razie jakiejś totalnej niemocy mógłbym tu rozbić namiot. No ale szczerze, co byście zrobili? Spali tutaj, czy gdzieś w samotności, w samym sercu gór? Jeśli uda się gdzieś znaleźć płaskie miejsce, rzecz jasna. Takie są góry, trzeba podejmować jakieś decyzje. Konsekwencje niektórych z nich da się przewidzieć, ale niektórych nie. Niektóre obarczone są nutką przygody. Ale paskudny trawers, a poniżej taki kilkusetmetrowy próg. Widać czasami, jak te wodospady spadają z wysoka. No włączyła mi się tam wyobraźnia, ale widoków nie brakuje. To podejście w stronę schroniska dosyć mocno dało mi w kość, ale psychika ludzka jest fascynująca. Na tym etapie w ogóle już o tym nie pamiętałem. Tym razem ryzyko się opłaciło, bo powyżej schroniska zrobiło się zjawiskowo. A przede wszystkim bardzo cicho. Zresztą na obiad i tak nie mogłem tam liczyć, bo niektóre schroniska mają nieco inne zasady niż te u nas. To po co tam tkwić? Nie da się tak po prostu przyjść z marszu i zamówić sobie schabowego albo odpowiednik. Raczej trzeba mieć rezerwację. No a jak jest się takim turystą z przypadku, to zostają albo drobne przekąski dania, albo nic nie zostaje. Popołudniami widzę, zyskuje tutaj trochę drugie życie. Wychodzi trochę więcej chmur, wyżej jest jakiś lekki wiatr, więc zdecydowanie przyjemnie się podchodzi. Taki wielodniowy trekking miałem na liście rzeczy, które zrobię kiedyś. Chyba jakoś tu. I kiedy wyobrażałem sobie taką alpejską przygodę, to właśnie w taki sposób. Sam, gdzieś wysoko, ze wszystkimi codziennymi sprawami zostawionymi w dolinie. Kiedyś to niebezpieczne słowo, ale tego wieczoru brzmiało jak coś za mną. Moje dzisiejsze zmęczenie jest proporcjonalne do zadowolenia. Sami zresztą zobaczcie. Ja tak sobie często marudzę pod nosem, zwłaszcza na ten upał, bo to mnie wymęczyło strasznie. Później w drugiej części dnia trochę odżyłem, nabrałem nowych sił, ale tak sobie marudzę, ale jestem bardzo zadowolony, że tu jestem. Bo kto wie, może to jedyna okazja w życiu, żeby to wszystko zobaczyć. Ciągle nie mogę do końca uwierzyć, że tak po prostu będę sobie nocował gdzieś tam na 2200 w Alpach z takimi widokami. To jest 4. dzień, ale pierwszy wieczór taki pogodny, z szansą na zachód słońca, może nawet z szansą na wschód, ale nie będę wybiegał aż tyle w przyszłość. No, powiem wam, że coś niesamowitego.
Jest godzina 21:40, chwilę po zachodzie. Jestem na 2200 i jest tutaj tak ciepło, że leżę w samym termo i ani myślę o śpiworze. Jutro zapowiada się kolejny wspaniały dzień. Dzień dobry, tak można by zaczynać każdy poranek. Nie myślę nawet o tych czekających mnie dzisiaj podejściach, ani o upale. Jem jakieś śniadanie, powoli się zwijam. No i z ciekawością ruszam dalej. Na początek na tamtą przełęcz. Jest coś niesamowitego w tym, że można się obudzić rano, spakować i od razu znaleźć w takim otoczeniu przestrzeń oszałamiająca, cicho, wokół nikogo. Wąziutka przełęcz, rzeczywiście takie wcięcie w grani, równe 2500 metrów, a tam nisko w oddali widać już miejscowość. Le Desert. Być może. Na całe szczęście lepszy ze mnie piechur niż językoznawca. W końcu to nie znajomość francuskiego, a nogi zaprowadziły mnie do wszystkich widokowych przełęczy. Nie mam pojęcia, która przełęcz z tych, które mijałem, była do tej pory najładniejsza. Będę musiał zrobić taki ranking po powrocie. A swoją drogą, widzicie tam takie charakterystyczne wcięcie jeszcze w cieniu? Moje kolejne podejście. Na GR54 jest ich kilkanaście, a dokładna liczba zależy od wybranego wariantu. Każda wyjątkowa, nie tylko pod względem widoków, ale też trudu włożonego w podejście. Można by się zastanawiać, czy to na pewno jest dobry wybór na spędzenie dnia. Chyba właśnie to wielogodzinne stawianie kroków sprawiało, że każda miała dla mnie szczególne znaczenie. W końcu to one wyznaczały postęp całej tej mojej przygody. Jedyna niedogodność, przed każdą kolejną należało zejść do bardzo głębokiej doliny. No i obchodzę to wesołe statko gdzieś powyżej ścieżki. Bo rzeczywiście wyczytałem, że zdarzają się jakieś pojedyncze przypadki pogryzień albo poszarpań nogawki przynajmniej przez psy pasterskie. Nie chciałbym dołączyć do tych nieszczęśników, dlatego raczej ostrożnie podchodzę do takich spraw. Państwo pasterzy mieli dosyć żywą dyskusję na temat tego, jak te owce pędzić przez pola. No. Malutka ta miejscowość o trudnej nazwie, ale znalazłem nawet taką małą knajpkę. Więc coś tam zjadłem, posiedziałem chwilę w cieniu, przegrupowałem się, smarując grubo kremem z filtrem, używam go hektolitrami, spuściłem elektrolity i robiłem wszystko, żeby odwlec ten moment wyjścia na słońce. No ale trzeba iść, póki forma jeszcze sprzyja. Równie dobrze może mnie dopaść jakaś już całkowita niemoc, więc skorzystam. Póki forma jeszcze sprzyja. No właśnie,
Tak chyba mówi człowiek, który czuje podświadomie, że może sprzyjać już niedługo. Strategiczna przerwa na schodzenie pod wielkim kamieniem. Mógłbym tutaj już tak zostać na dłuższą chwilę. Połowa podejścia mniej więcej za mną. Połowa. I to był jedyny cień, który udało mi się spotkać w czasie tego podejścia. Też wyjątkowego, bo po raz pierwszy w czasie całej wędrówki zaczynałem odliczać godziny do przełęczy. No a wtedy, gdy pokłady uporu zaczynają się wyczerpywać, czas staje w miejscu i każdy kolejny zakos dłuży się niemiłosiernie. Pokażę wam coś ciekawego. Widzicie tę taką wąską przełęcz po drugiej stronie doliny? Tam byłem rano. W linii poziomej nie wydaje się daleko, ale ile się trzeba nadreptać. Col de Côte Belle. Być może. Nawet nie jestem w stanie wymówić poprawnie pewnie nazwy tej przełęczy, która tak okropnie mnie wymęczyła. O, ale było warto. Zawsze jest warto. Nie zawsze. Czasami jest brzydka pogoda. Ale dzisiaj tak. Widok na tę stronę jest piękny, ale to, co przykuło moją uwagę od razu, to zakosy i ścieżka prowadząca na kolejną przełęcz. Z tej perspektywy nawet nie wiem, jak się za nią zabrać. Ale widzę, że jest dosyć stromo. Pewnie trudno byłoby z jakimś miejscem do biwakowania, więc pewnie zostawię sobie ją na jutro. Zresztą dzisiaj tak chyba nie dałbym rady. Jeszcze jakiś czas temu pewnie takie zdanie w ogóle nie padłoby z moich ust. Cierpiałbym na tym kolejnym podejściu, ale parł jednocześnie do przodu. Tym razem jednak zupełnie się poddałem. Dojście do kolejnego, pewnego miejsca noclegowego oznaczało dodatkowe 5 godzin marszu i kolejny 1000 metrów w pionie. Może to mądrość życiowa i strategiczne rozłożenie sił, by zrobić krótszy odcinek tego dnia i zregenerować się przed kolejnym. A może po prostu tym przeciwnikiem, którego nie dało się zostawić w domu, wcale nie był upał. Okazuje się, że ta dolina, w której teraz jestem, poza tym, że jest w Parku Narodowym, to jeszcze jest chroniona w dodatkowy sposób. No i można biwakować tylko w takim jednym, konkretnym, wyznaczonym miejscu. No to idę je obadać. No i jest to miejsce. Nawet widzę już rozbite namioty. Ciekawe, czy w związku z tym, że ono jest takie wydzielone, można się rozbijać wcześniej. Byłoby super. Nie będę świętszy od papieża, skoro inni się rozbili. A przy okazji zrobię sobie w pranie, bo zdąży wyschnąć jeszcze przez te parę godzin, kiedy mocno świeci słońce, a w dodatku ucieknę przed muchami. Nie widzę wad. No i tak spokojnie, bez szaleństw kończy się ten dzień. Schodzi się powoli trochę więcej osób, ale raczej kameralnie. Cieszę się, że można było tutaj się rozbić wcześniej, bo trochę to wszystko zajmuje. Żeby rozbić namiot, przygotować jedzenie, w miarę się umyć, jeżeli można moczenie się w tej lodowatej wodzie tak nazwać. No ale też zrobienie prania, żeby ono zdążyło wyschnąć, więc jutro rotacja. To, co świeże, wędruje do plecaka do spania. W tym, co dzisiaj będę spał, jutro ruszam na szlak. No i były dzisiaj super widoki, ale jest też taka obozowa proza życia, a jutro kolejne podejścia.
Dzień dobry. Mówią, że śniadanie to najważniejszy posiłek dnia i nie wiem, czy to jest prawda, ale trochę energii się przyda, bo dzisiaj czeka mnie kolejny wymagający odcinek. Ale jak to w poprzednich dniach już bywało, równie piękny. Ale przyjemny poranek, taki spokojny i powiedziałbym, że nawet delikatnie chłodny, jak na panujące ostatnio warunki przynajmniej. Tak więc nawet się wyspałem, chociaż coś mi strzeliło pod łopatką i zacząłem się zastanawiać, czy to już tak będzie, bo czasami jak jeżdżę w góry, to ludzie się mnie pytają: Mateusz, a ty nie boisz się tak sam? A ja się boję bardzo, tylko nie rzeczy, których zazwyczaj ludzie się boją, jak niedźwiedzie czy szemrane typy. Ja boję się upływu czasu właśnie. Przyznam się wam, że ten szlak daje mi trochę w kość. Na skali wysiłku od 1 do 10 określiłbym go momentami na takie solidne 6 na 10. No i to też jest źródłem moich rozmyślań. Nie tak dawno przecież temu szedłem główny szlak beskidzki. Byłem w stanie robić po 35-45 km dziennie i kolejnego dnia wstawałem cały w skowronkach i szedłem i robiłem podobnej długości odcinek. Jasne, lżejszy plecak i w ogóle, ale mimo wszystko tutaj rano tego nie czuję. Ta moja iskra nie jest tak wielka, nie płonie tak wielkim żarem rano. No i czy wpływ na to ma pogoda? Rzeczywiście ten upał, wszystkie nadprogramowe kilogramy sprzętu fotograficznego albo te nadmiarowe kilometry w tej z powrotem, żeby to wszystko nagrać? Może też. Ale co jeśli to po prostu wina mojej metryki? Tego bloga założyłem 11 lat temu. Tak to zleciało. Pamiętam jeszcze swoje pierwsze wycieczki. Pamiętam też, że jakieś 8 lat temu przeczytałem o takim jednym szlaku, który chciałbym przejść. I nadal chcę. 8 lat. Pamiętam, jakby to było wczoraj. Gdzie to uciekło? Nie mam pojęcia. Więc tak, ja się bardzo boję, ale właśnie dlatego, że to wszystko tak szybko przemija. No i kto wie, może za jakiś czas, może niedługo, szlaki takie jak te mogą być już po prostu poza moim zasięgiem. Życie różnie się układa. Dlatego tak, mam obawy, jak jeżdżę w góry, zwłaszcza związane z logistyką i tego typu rzeczami. Ale ten strach przed tym, żeby nie przesiedzieć kolejnego roku w domu, chyba wygrywa. Dobra, bo zaczyna się podejście. Jest coś na swój sposób terapeutycznego w pokonywaniu takich zakosów. No bo maszeruję się, teraz mam widoki w tamtą stronę, robię nawrót i teraz będę miał w drugą stronę. I wszystko to takim miarowym krokiem, dosłownie niekiedy godzinami. A swoją drogą, to po tamtej stronie pokazała się ta przełęcz, z której schodziłem wczoraj po południu. Ostatnia, ale najbardziej stroma część tego podejścia na przełęcz. No i tutaj zakosy rzeczywiście mogą mieć terapeutyczne działanie, ale idę, bo tam po drugiej stronie powinno być coś ładnego.
wiecie co jest też takie trochę terapeutyczne? Że człowiek wychodzi na tę przełęcz tak w nieznane. Podejrzewa, że może coś dobrego go tam czeka, ale stawia te kroki w niepewności przez 3-4 godziny, a potem to. Przypomniało mi się takie jedno powiedzenie, że mężczyzna dojrzewa do 6 roku życia, a później już tylko rośnie. To oczywiście bzdury. A nie uwierzycie, coś mnie ukuło w mięśniu pośladkowym. Jest takie popołudnie, w którym człowiek zjeżdża na śniegu po raz ostatni. I tego dnia nie tylko ja uznałem, że to ciągle jeszcze przede mną. Stała się rzecz dosyć straszna. Byłem sobie napełnić wodę, bo mi się skończyła po podejściu. No i wyciągnąłem wszystkie butelki, filtrowałem do nich wodę, postawiłem je gdzieś tam za kamieniem, żeby się nie przewróciły. Po czym, jak się zbierałem, to zapakowałem tylko te z filtrem, a tamte zostały. Nie wiem, jak do tego doszło, ale tak to chyba jest, jak jedną ręką się nagrywa, drugą się filtruje wodę, trzeciej nie mam, ale jakbym miał, to może bym sprawdzał nią mapę. O, co za strata. Na szczęście jutro powinienem być już w sklepie. To kupię jakąś taką zwykłą butelkę, żeby przynajmniej sobie wody wieczorem do gotowania przynosić. Przynajmniej wideoki ładne, co? To schronisko jest zdecydowanie moim ulubionym na całej trasie, a kto wie, może ulubionym w ogóle. Przede wszystkim wreszcie udało mi się coś zamówić. No i taki omlet po kilku dniach żywienia się raczej w mało urozmaicony sposób. No to coś pysznego. Po drugie, ludzie byli niesamowicie pomocni. Odpowiadali na wszystkie moje pytania dotyczące potencjalnych miejsc biwakowych i tak dalej. A po trzecie, to jest historia, w którą trudno uwierzyć. Pan w czerwonej koszulce uratował mi resztę wyjazdu, bo znalazł moje butelki. Kiedy szedł ze schroniska i zobaczyłem go, nie mogłem trochę uwierzyć. Początkowo myślałem, no jakie są szanse, może to jego własne, prywatne. Ale potem zacząłem się im z daleka przyglądać, tak ukradkiem. No i były takie otarte w charakterystyczny sposób. No i go zagadałem i mówił, że tak, znalazł. I zniósł do schroniska. Myślałem, że rzucę mu się tam w ramiona. Ale powiedział, no problem. Więc obyło się bez czułości. Ale no coś niesamowitego po prostu. Więc znów uśmiech gości na moich ustach. Jak wspominałem gdzieś na początku wędrówki, cała ta pętla nie ma takiej jednej sztywnej nitki. No i tutaj od schroniska odbiega wariant, który prowadzi już w dół, w stronę cywilizacji i kempingu. Ale takiego wiecie, z prawdziwego zdarzenia, gdzie można zrobić pranie, umyć się, naładować sprzęt. A ja ciągle do góry. Bo zależy mi na tym, żeby odwiedzić takie jeszcze jedno jezioro. No i kusząca była wizja, żeby zejść już, szybciej skończyć ten dzień, ogarnąć się. Ale wiem, że jak tylko położyłbym się do śpiwora, miałbym taką myśl, że trzeba było iść nad to jezioro. Pewnie jedyna taka okazja.
Wczorajszą przełęcz mogłem po prostu odłożyć na następny poranek. Szlak i tak mnie przez nią poprowadził. Ale tego jeziora nie dało się odłożyć do jutra. Zejście na kemping oznaczałoby wrzucenie go do wielkiego, życiowego worka z napisem kiedyś. A skoro już raz zacząłem z niego wyjmować, głupio byłoby teraz dokładać. Że tam ta ścieżka spod schroniska prowadziła na kemping? Jaki kemping? Tu jest kolejna przełęcz i otwierają się widoki na tamtą stronę. No piękne miejsce. No i w takich chwilach rzeczywiście człowiek zapomina o tych wszystkich dylematach, że może sobie usiądę, może sobie skrócę ten dzień. No jest na czym zawiesić oko. A do tego jeziora, które koniecznie chcę zobaczyć, 2 godziny z kawałkiem. Ale już zejścia. To też nie zawsze musi być łatwiejsze. Pięknie wygląda. Jest to jezioro Lau Vitel, być może w dole. Jeszcze kawałek przede mną. Z jednej strony pewnie mogłem już sobie leżeć umyty na kempingu, a z drugiej jestem nad tym pięknym jeziorem. No i takie rzeczy nie zdarzają się codziennie, nie spotyka się ich na każdym kroku. Tak z ciekawości, ono jest na wysokości 1500, a ten szczyt w tle ma 3000 metrów. 1500 metrów wyżej jest zawieszony. Dla porównania, nasze morskie oko, na przykład Mięguszowieckie szczyty czy Rysy, to różnica jakieś 1000-1100. Tutaj podobno można biwakować, ale nie widzę za bardzo dużo płaskich miejsc. I jest sporo już chętnych, czekających. Zarezerwowane są też miejsca plecakami, więc pewnie zejdę jeszcze kawałek w dół doliny. Nie jest to nocleg moich marzeń, ale jestem już 12 godzin na nogach i jak słyszycie, grzmi i pada. Tak więc jestem zachwycony, że w ogóle znalazłem jakieś miejsce do spania. Jest tutaj zaskakująco trudno w lasach o to, bo one mają strasznie bujne runo. Pełno wszystkiego rośnie. Więc jakiś tam kemping się trafił, taki dobre i to, bo ten dzień i tak mi dał dzisiaj tak dużo. To jedno podejście zupełnie inne niż to drugie, zupełnie inne te jeziora. No zobaczyłem naprawdę tyle, że za wszystkie czasy. Teraz tylko uporządkować ten bałagan, który tu mam, a którego nie widzicie, no i można odpoczywać. A jutro kolejny dzień zmagań, dzień specjalny. Dzień nie zaskakuje, rozpoczyna się tak, jak się tego spodziewałem, czyli od podejścia. I sam sobie jestem nieco winien, bo znalazłem się na rozdrożu. Rano mogłem podjąć decyzję, w jaki sposób kontynuować moją alpejską przygodę. Zamiast oryginalnego przebiegu wybrałem wariant z literką C. Nieco krótszy, ale podobno ładniejszy. Chociaż to miało się dopiero okazać. Sporo kruszyzny, przekraczanie takich głęboko wciętych żlebów, nawet stalowe liny i jakieś klamry się trafiły. Ale przede wszystkim takie żmudne nabieranie wysokości za kosami. Tutaj las, za to przyjemny,
No i myślę, że dzisiaj tak to będzie wyglądało. Z tego przynajmniej co patrzyłem na mapę, tak wynika. Ale dzisiaj jest już chłodniej, jest trochę cienia. No taki całkiem leniwy na razie odcinek. I też nie ma takich przewyższeń jak w poprzednich dniach, które od razu wysysałyby całą energię z człowieka. Ale świetny jest ten odcinek. Taki zupełnie sielski. Kojarzy mi się z dzieciństwem. Wokół łąki, pola, zapach świeżo skoszonej trawy, słychać świerszcze. Tylko Alp nie było na horyzoncie. No fantastycznie to wygląda. A w dodatku nie idzie się jakoś morderczo pod górę. Można się tym wszystkim nacieszyć. Zupełnie inny odcinek niż te poprzednie dni. Ale też bardzo ładny, bo jest tutaj czym nacieszyć oko. Gdzieś w takim krajobrazie musiało zostać to popołudnie, w którym ostatni raz wszedłem na drzewo. Nie pamiętam go. Czar trochę jakby pryska, ale widzę już sklep, tak więc chyba coś jest za coś. Tak to już musi być. Po 7 dniach na szlaku postanowiłem odbić nieco do miasta, a tam... Świeże warzywa i owoce, gniazdko elektryczne, pranie i prysznic. 7 dni na szlaku i człowiek ma zupełnie nowe pojęcie o luksusie. Co jest zabawne, bo tam wyżej ani razu nie czułem, żeby mi czegoś z tej listy brakowało. Mówiłem, że ten dzień będzie specjalny, ale luksusy co? 7 dni na szlaku, więc nie wiem dlaczego pokazałem tak. Tyle to jest 7, jakby coś to wiem, ile to jest. Ale nadszedł ten czas, żeby się trochę ogarnąć, zrobić jakieś konkretne pranie, umyć się, a przede wszystkim podładować też sprzęt elektroniczny, baterie, powerbanki, bo czeka mnie jeszcze 2 pełne dni na szlaku i 1 zejściowy. I to podobno też obfitujące w bardzo ładne widoki. Ale to, co tutaj mam przed sobą, nie uwierzycie. Jak wam pokażę porównanie mojego namiotu na szerokość tego, sami będziecie zazdrościć. Nawet tutaj widok piękny. Tam pomiędzy tymi szczytami w głębi znajduje się to jezioro, nad którym wczoraj byłem, Lac Lauvitel. Za mną było już ponad 140 km tej wyjątkowej przygody i niemal 9200 metrów w pionie. Nie powiem wam, który odcinek podobał mi się najbardziej, bo równie dobrze mógłbym rzucać monetą. To chyba dobrze świadczy o szlaku. Na ten wariant C też nie mogłem powiedzieć złego słowa. Zwłaszcza, że ten krótki rozbrat miał trwać jeszcze tylko kilka godzin. No nie będę zmyślał. Bardzo miło spało się na tym wielkim łóżku. Można było nogi rozprostować wreszcie. Tak więc wypocząłem po tych 7 dniach i ruszam dalej w kierunku szlaku, żeby przemaszerować te kilkadziesiąt kilometrów, które mi pozostały. No i trochę się cieszę, bo mam taki nowy zapał. Wychodzenie z miasta też ma swój rytuał. Ostatni sklep, asfalt czy ostatni śmietnik, do którego można coś wyrzucić, a potem znak szlaku na drzewie i człowiek w 3 minuty przestawia się z powrotem, jakby tych 7 dni w górach nie przerywało nic. Wiem, że dzisiaj czeka mnie bardzo fajna atrakcja, ale starałem się jakoś mocno na nią nie nastawiać. Wiecie jak to jest, czasami zerkniecie na jakieś zdjęcia, a później jesteście na miejscu i wygląda to trochę inaczej niż się spodziewaliście. Ja chciałem tego uniknąć, więc zerknąłem może na 2 i idę trochę w ciemno.
Zostało mi niecałe 50 km wędrówki, więc z nową energią ruszyłem dalej. Od samego rana myślałem też o wielkiej atrakcji szlaku. Tyle, że jak pokazywała prognoza, pogoda mogła mnie jej całkowicie pozbawić. Na tabliczce pokazał się mój kolejny cel. Plateau de Paris. Być może nieco ponad 9 km. Wydaje się, że niedaleko. Nadmorskie oko idzie się niecałe 8. Trochę ponad 2 godzinki. A tutaj tabliczka pokazuje ponad 5. A to oznacza jedno. Będzie bardzo do góry. Właśnie się zaczyna. Wszystkie zakosy i zygzaki będą mi się śniły po nocach. Te na zboczu sąsiednim, to na szczęście nie moje, tylko z położonego niżej parkingu. Pierwsze kilometry dnia mijały błyskawicznie. Czy to zasługa niższej temperatury, czy wypoczynku w wielkim łóżku? Tego nie wiem, ale na pewno wpływ miało też otoczenie. Po kilku godzinach dreptania przerwę zrobiłem przy małym schronisku. I niekiedy, gdzieś w oddali, dało się zauważyć już to, na co tego dnia czekałem. Słyszycie? To nie mój kręgosłup. Przynajmniej jeszcze przez chwilę. Po prostu zrobiłem sobie przerwę, odłożyłem plecak na bok, a on ma taką siatkę dystansującą na stelażu. I teraz skrzypi. Doprowadza mnie to do szaleństwa. Zakłóca mi niczym niezmąconą ciszę. Nie obyło się bez zakosów, ale najgorsze już chyba za mną, ta najbardziej stroma część. Patrzcie tylko. To jest też niesamowite, bo ten dzień zaczynał się tak trochę niepozornie. No, trzeba było dostać się z miasta, tak się powoli rozkręcał, a teraz wokół, no dosłownie bajkowo. Jak się rano zobaczy taką tabliczkę, która mówi, że do celu jest ponad 5 godzin, można by się zastanawiać, czy to na pewno jest dobry wybór na spędzenie dnia. Ale jak człowiek tak po prostu wpadnie w rytm, ogląda widoki, stawia nogę za nogą, to okazuje się, że nie jest wcale to takie nieosiągalne. Te obłoki na niebie wyglądają dzisiaj świetnie, bo tak mocno podkreślają krajobraz, zwłaszcza tam, po stronie tych lodowców. Ale tu gdzieniegdzie są już takie ciemne i ciężkie. Zerknąłem nawet na radary pogodowe, bo udało mi się połączyć z internetem. No i zbliża się jakiś deszcz. Na szczęście jest tu też schronisko, więc idę tam posiedzieć, odpocząć i sprawdzę, jak wygląda sytuacja, nim ruszę gdzieś dalej. Podchodzisz ponad 5 godzin i witasz się z deszczem. Stało się to, czego się bałem. W górach trzeba podejmować różne decyzje, ale czasami można być tylko biernym obserwatorem i liczyć na najlepsze. I kto wie, może matka natura postanowiła wynagrodzić cały mój dotychczasowy upór. No i proszę, godzinka deszczu, trochę wiatru. W międzyczasie zjadłem pysznego omleta, przywalonego wielką porcją frytek. Wypiłem jeszcze gorącą czekoladę. O, mówię wam, tak można żyć. A w międzyczasie wypogodziło się, więc z zapałem takim konkretnym ruszam dalej. Dzisiaj
czekają mnie jeszcze ładne miejsca. To za mną może wyglądać jak taka dolina, ale to rzeczywiście takie plateau, płaskowyż na wysokości 2200 metrów. No i można tam sobie rozbić namiot gdzie tylko się chce po tej 19, ale ja idę wyżej poszukać swojego szczęścia, bo może będą ładne widoki jeszcze na tę drugą stronę, tę, którą mogłem oglądać spod schroniska. To tutaj mój wariant C dołącza na dobre do oryginalnego przebiegu szlaku. I podejrzewam, że to tutaj oczy wszystkich uciekają na drugą stronę doliny, w kierunku zawieszonych gdzieś wysoko lodowców. Super miejsce. Jeszcze taka zieleń i te cienie przepływające przez zbocza. Pewnie już wiecie, że to jedno z moich ulubionych wizualnie doznań w górach. No i powoli zbliża się czas podjęcia decyzji. A zastanawiam się dosyć mocno, bo według prognoz noc ma być bardzo wietrzna, z podmuchami dochodzącymi do 70 km na godzinę. A ten mój taki leciutki namiot, nie chciałbym, żeby się w czasie tej nocy złożył. Może tutaj dałoby się rozbić, ale jeszcze podejdę w stronę tego jeziora. W końcu po to tutaj drepczę od samego rana. To nie to jezioro jeszcze, ale też jest piękne. Sam sobie stopniuję napięcie, ale wam pewnie przy okazji też. Tam jest kolejne jezioro. Trudno się zdecydować, gdzie patrzeć, ale ja chyba wybiorę ten kierunek, bo te lodowce, które widziałem spod schroniska, no tutaj są bardzo blisko, w zasadzie po drugiej stronie doliny. Te lodowce po drugiej stronie doliny wiszą między innymi na ścianach La Meige, być może góry, która pozostawała ostatnim wielkim, niezdobytym szczytem Alp. Padła dopiero 12 lat po Matterhornie i po kilkunastu nieudanych próbach. Zdobyli ją nie sławni Brytyjczycy, tylko miejscowi. Kluczową płytę skalną, uznaną wcześniej za nieprzebywalną, pokonali bez butów, prawdopodobnie boso. Ci to mieli pokłady uporu. Jest godzina 18, co oznacza, że z przerwami oczywiście, ale wędruję już 11 godzin. I powiem wam, że gdybym miał nawet wędrować 20 dla tego widoku, to bym się poświęcił. To, co tu widać, jest po prostu nie do opisania. A tam niżej jest kolejne jezioro, Lac Léry. Ale tak sobie pomyślałem, że jak zejdę nad samo jezioro i tam się rozbiję, raz, że może być chłodniej, bo wilgotniej, a dwa, ten widok nie będzie taki imponujący jak tutaj. A tu jest sporo płaskiej przestrzeni. Może więc zamiast spać nad jeziorem, to spać z widokiem na jezioro. Coś pięknego. Przez 8 dni ciągle coś liczyłem. Kilometry do przełęczy, czas do zamknięcia sklepu, czy litry wody. Tego wieczoru złapałem się na tym, że od dłuższego czasu niczego nie liczę.
Ja wiem, miało być coś osłoniętego przed wiatrem i w ogóle, ale jak człowiek wyjdzie i zobaczy takie widoki, no to jednak wszystkie te początkowe plany biorą w łeb. A dzień jest dzisiaj szczególny, bo jutro czeka mnie ostatni pełny odcinek szlaku. Pojutrze już takie krótkie tylko zejście doliną. Więc to jest taka chwila celebracji jeszcze tego szlaku, tych wszystkich widoków. Trochę szkoda, że nie można teleportować tutaj niektórych swoich bliskich, żeby mogli to też poczuć na żywo. Teleportować, bo niektórzy złote czasy swojej kondycji mają już za sobą. No ale zdjęcia i filmy też powinny wystarczyć. Czegoś takiego to naprawdę dawno nie widziałem, więc super pożegnanie tego dnia. No i takie trochę na koniec powoli tego całego marszu. Ciekawe, co jutro przyniesie wschód. Do zobaczenia. Dzień dobry, a nawet chyba bardzo dobry, bo chociaż noc była chłodna, nie sądziłem, że powiem to w czasie przemierzania tego szlaku, pewnie około 5 stopni, no to poranek jest rzeczywiście fantastyczny. No i ja posiedzę tu chwilę, pooglądam, potem pozbieram te graty wszystkie, bo zawsze zajmuje to trochę czasu, no a potem ruszam. Miejsce wyjęte po prostu z pocztówek. Trudno było się zerwać do dalszego marszu. No ale co zrobić? Szlak wzywa. Naliczyłem w okolicy pewnie około 10 namiotów dzisiaj. Nie w jednym miejscu, ale tak rozsianych po całym tym większym terenie. No i jest to więcej niż na początku, kiedy ten szlak zaczynałem. Trudno się też dziwić, zaczął się lipiec, czyli kolejni śmiałkowie ruszają zmierzyć się z tą przygodą. A swoją drogą temu szczytowi, takiemu dosyć wybitnemu, brakuje kilkanaście metrów do granicy 4000 metrów. No dobra, i nie za bardzo wiem, co robić. Stoją prosto na ścieżce i patrzą się wszystkie na mnie. Jaka cisza. Wszyscy obserwują. Trochę się cofnę, żeby przestały zwracać na mnie uwagę. Może sobie pójdą po prostu w poszukiwaniu jakiejś smaczniejszej trawy. Udało się. Obszedłem trochę bokiem. Są zainteresowane po prostu człowiekiem. Ale tak to raczej spokojne, skupione na śniadaniu.
A skoro już o tym mowa, to ja trochę też, ale na tym drugim śniadaniu, bo jednym z celów dzisiaj mojego marszu jest dotrzeć do miejscowości w dolinie przed 12, bo wtedy zamkną mi sklep i byłoby trochę smutno czekać 3 godziny. Oni mają coś też w rodzaju siesty, więc już bez zatrzymywania się i mam nadzieję bez takich strażników ścieżki idę sobie dalej. Ładny dzień, co? Są tu nie tylko krówki i w zasadzie już na szczęście przy samym ogrodzeniu z pastuchów elektrycznych, przy takim wyjściu zostałem pogoniony, ale miałem raptem 3 metry do ratunku. Poranek był piękny, ale świeże jedzenie też jest niczego sobie. Nie samymi uniesieniami człowiek żyje. Z widokiem na La Meige schodziłem więc sprawnie do La Grave, być może, i nie wiedziałem, że chwilę później, na finiszu całej wędrówki, przyjdzie mi się tutaj zmierzyć z najtrudniejszym wyzwaniem mijających dni. Trochę pokręciłem coś ze szlakiem przy wyjściu z miasta i straciłem tam sporo czasu. No i za karę będę stał w kolejce za krowami. Zasady tego wyścigu były proste. Przegrany idzie w kurzu i wdycha to, co zostawia peleton. Nie mogłem odpuścić. Zmachałem się strasznie i nic to nie dało, bo kiedy tylko próbowałem je wyprzedzić dołem przez krzaczory, to mam wrażenie, że one przyspieszały. Tak normalnie to im się nie śpieszy. Proszę bardzo. Stoją sobie. A jak ja szedłem szybko, to i one. Nie idź krówka, tam jest lepiej. No, dalej, dalej. Ale, czy jak tam się mówi? Zamieniłem się w pasterza krów. Taki już mój los. Prowadzę statko na alpejskie pastwisko. Nie ma tutaj nikogo innego. Tylko ja i krowy. To moja szansa, bo poszły się napić. Raz, dwa, raz, dwa. Kilka wyprzedziłem, ale to nie rozwiązuje problemu. Zwłaszcza, że jestem teraz między nimi. Chyba jeszcze gorzej. Pozycja numer 4. Już pozycja numer 3. Bardzo się z tego cieszę, bo tam za mną chyba znowu byczek szedł. Dobrze, poszły się schłodzić, fantastycznie. Pozycja 2. Lider! O, jak się zmęczyłem. Dosyć to był ciekawy wyścig. Później to już nawet nie chodziło o wygodę na szlaku, tylko wiecie, o honor. Uwaga, stało się coś niesamowitego. Usiadłem i spojrzałem na mapę. Zostało mi 17 km ostatnich całego szlaku francuskiego GR54 i jest godzina 14. Gdybym się sprężył, bo przewyższeń nie ma już dużo, mniej więcej 600 metrów, to dzisiaj wieczorem byłbym na mecie. Ale lot mam i tak pojutrze, więc mogę sobie pozwolić jeszcze na to, żeby spędzić ostatnią noc na szlaku i jutro rano mniej więcej do południa zejść do miejscowości, ogarnąć się, wyprać i tak dalej. No i na pewno z tego skorzystam, bo chciałem się jeszcze z tym szlakiem tak pożegnać, wyspać tutaj z widokiem na góry. Miło jest tak po prostu jeszcze sobie posiedzieć, pooglądać bez pośpiechu, wykorzystać ten dzień, te chwile. Może się nie powtórzy, może nie będzie już takiej okazji, żeby być na tych szlakach. Ja mówię o tym dosyć często, ale wiecie jak to jest. Dużo się planuje, a potem zmienia się praca, zmienia się życie osobiste, przyplątają się jakieś choroby, tego typu historie i tak się odkłada i później się okazuje, że zostaje ta Chochołowska. Jeszcze wieczór tutaj spędzę, pokażę wam jakieś widoki.
No i tak powoli przechodzę już w taki tryb zrelaksowania, bo wiem, że najtrudniejsze za mną. Została mi ostatnia przełęcz z tych kilkunastu, o których wam na początku mówiłem. I to tyle. Dobrze, widać już moje zakosy, ale co to za zakosiki w porównaniu z tymi wszystkimi, które do tej pory pokonałem. Takiego dużego stada to bym na pewno nie wyprzedził, więc sobie grzecznie obejdę. Zwłaszcza, że w tym na pewno są byki. Już widziałem. Nie pytajcie, skąd wiem. To był jeden z najspokojniejszych dni na szlaku. Może dlatego, że wiedziałem, że przede mną już tylko ostatnia przełęcz. Ostatnie podejście i ostatnia noc na tym szlaku. Popołudniem ścieżki zrobiły się puste. Uzupełniłem zapasy wody. No i pozostała mi jedna ważna decyzja. Idę, ale dolałem te 3 litry wody i tak trochę nieswojo. A czeka mnie jeszcze podejście. Sam nie wiem jak długie, bo zwiedzam po prostu. Podejdę, zobaczę, zastanowię się, gdzie ten namiot można by rozbić. Ta przełęcz, na którą idę, to już ostatnie podejście w czasie całego tego wyjazdu. Więc czy ją pokonam dzisiaj, czy jutro z samego rana, raczej nie będzie to robiło mi wielkiej różnicy. Życzę wszystkim oglądającym tylko takich dylematów w życiu. Po prostu więc sobie szedłem. Już dawno zapomniałem o okropnym upale. Podejście było łagodne, a dzień powoli chylił się ku końcowi. No i w takich warunkach wygrała ciekawość. Co znajduje się za kolejnym załamaniem terenu? Musiałem to sprawdzić. Col d'Arcin. Ostatnia przełęcz na całym tym moim długim szlaku. Zupełnie inna od poprzednich, ale mam wrażenie, że każda z nich czymś się różniła. 2348 metrów nad poziomem morza. Teraz już tylko będę się obniżał. To też jest wydarzenie. Widoki świetne, ale potencjalnych miejsc noclegowych mniej. Tam jednak podobało mi się znacznie bardziej pod tym względem. Ale tak to jest, jak człowiek jest chciwy na widoki. Jakby było mi ich mało po tych 9 dniach. Ostatni nocleg na tym szlaku i ostatnia kolacja, ostatnie widoki, ale dzisiaj nie posiedzę zbyt długo, bo jest zimno. I kiedy zaczynałem wędrować, nie sądziłem, że to zdanie powiem, ale rzeczywiście jest chłodno, pooglądam jeszcze trochę widoków i wskakuję do śpiwora, bo jutro czeka mnie 9 km, jakieś 3 godziny leniwego wędrowania.
Dzień dobry. Tego ostatniego poranka na szlaku GR54 i chociaż nazwa jest mało romantyczna, to te widoki zdecydowanie nadrabiają. Miałem już dzisiaj taką myśl, że skoro to ostatni dzień, to może trochę dłużej poleżę, ale na szczęście nastawiłem budzik. Byłoby to głupie po prostu spać, bo dzisiaj czeka mnie już tylko 9 km zejścia. Nie mam pojęcia, kiedy zleciały te dni, te 10 dni. No i tak to chyba jest z upływem czasu, bo kiedy coś robimy, to nie zauważamy, jak szybko on potrafi uciekać. I właśnie tak po raz ostatni przyszło mi pakować w czasie przejścia namiot. Ostatni poranek na szlaku i ostatnie 9 km marszu. Wszystko w dół, bez żadnych niespodzianek. Przez całe życie bałem się ostatnich razów. Tego, że przychodzą bez zapowiedzi, że dowiadujemy się o nich długo po fakcie. Ostatni mecz z chłopakami do zmroku. Ostatnie wakacje, które wydawały się nie mieć końca. Ostatnia rozmowa z babcią. Po 10 dniach w Alpach patrzę na to inaczej. Kiedyś to najbezpieczniejsze słowo, jakie znam. Wygodne. W kiedyś żadna burza nie łapie człowieka w połowie zejścia. Żadne krowy nie tarasują ścieżki. W kiedyś nie dzieje się nic. A ostatni raz to przywilej. Dostają go wyłącznie rzeczy, które naprawdę się wydarzyły.